Ibiza. Wyspa, która dla jednych jest światową stolicą imprezy, drogich klubów i niekończącej się zabawy, a dla innych spokojnym miejscem z pięknymi zatokami, białymi miasteczkami i życiem toczącym się zupełnie innym rytmem. I właśnie te dwa pozornie zupełnie różne oblicza Ibizy zobaczycie w dalszej części tego filmu. Zajrzymy do miejsc, gdzie impreza trwa do białego rana, ale też uciekniemy od tłumów turystów i sprawdzimy, jak wygląda codzienne życie na wyspie. Pokażę wam jedzenie, plaże, transport i przede wszystkim, ile tak naprawdę kosztuje pobyt na Ibizie. Będzie też sporo kolorów lokalnego życia, ciekawostek, muzyki i oczywiście imprezowego klimatu, z którego Ibiza słynie na całym świecie. Jeśli zastanawiacie się, czy Ibiza jest tylko dla bogatych imprezowiczów, czy może da się ją zwiedzić znacznie taniej i spokojniej, ten film może was nieco zaskoczyć. Zaczynamy podróż po Ibizie. Tej imprezowej, tej spokojnej i tej, której być może jeszcze nie znacie. Na Ibizę z Polski obecnie nie ma żadnych bezpośrednich połączeń lotniczych. Ponoć zostały skasowane z powodu zbyt dużej liczby pijackich incydentów na pokładzie. Ale na wyspę bez problemu dolecimy z przesiadką taniej niż kosztuje bilet na Pendolino z Krakowa do Gdańska. Z lotniska można wydostać się autobusami miejskimi, które jeżdżą po całej wyspie, według sobie tylko znanego rozkładu, który ma niewiele wspólnego z tym, co możemy znaleźć na przystankach. Można też wynająć auto i objechać całą wyspę nawet w jeden dzień. Link do strony, na której samochód wynajmiecie w najlepszej cenie, znajdziecie w opisie tego filmu. Kilka osób wspierało się kiedyś ze mną, że Ibiza to nie miasto, a wyspa. I jak dowiedziałem się tutaj na miejscu, to sprawa jest jednak bardziej złożona. Ibizą nazywamy oczywiście wyspę, ale też stolica wyspy nazywa się Ibiza. Na mapach czy tutaj na znakach drogowych często spotkamy napis Eivissa. Jest to nazwa Ibizy w języku katalońskim, czyli w zasadzie wymawia się bardzo podobnie i znaczy dokładnie to samo. Czyli Ibiza to zarówno i wyspa, i główne miasto, stolica wyspy, czyli to, w którym znajdujemy się teraz. I tutaj luksusowe życie bogaczy miesza się z antyczną historią. Tak naprawdę te imprezowe życie trwa tutaj dopiero od lat 70., a wcześniej była to tylko jedna z wielu wysp Balearów, pełna ruin, zabytków i spokojnego rolniczego życia. Z Ibizy możemy sobie popłynąć linią Balearia promami na inne wyspy Balearów, na przykład Fuerteventerę, Majorkę, albo na stały hiszpański ląd do Walencji chociażby. Historia imprez na Ibizie zaczęła się od hipisów, dlatego hipisi mają tutaj swój pomnik. Aczkolwiek dzisiaj już raczej prawdziwych hipisów nie ma. Na wyspie oprócz transportu lądowego mamy też transport wodny. Wszędzie są przystanki wodnych taksówek i możemy dostać się za kilka euro gdzieś na drugą stronę, na przykład zatoki. W porównaniu do tych luksusowych jachtów można powiedzieć, że to jest totalne dziadostwo. Myślę, że te łodzie są z lat 70., 80. Bilety kupujemy bezpośrednio na łódkach. Chodzi tutaj biletowy, coś jak w indyjskich autobusach. Można zapłacić gotówką bądź kartą. Jak kogoś nie stać na wynajem luksusowego jachtu, tak zostaje taksówka wodna. No i tu myślę, że na taki wydatek to już każdy może sobie pozwolić. A zdjęcie możemy sobie zrobić prawie takie same.
Bilet w dwie strony kosztuje 7 euro i to przepłynęliśmy jakiś 100-metrowy odcinek. Trwało to raptem 2 minuty, nawet kobitka nie zdążyła za bardzo sprzedać biletów. Tych połączeń taksówek wodnych jest całkiem sporo, możemy się nimi dostać oprócz takich charakterystycznych punktów w miastach, również bezpośrednio na plażę. Stąd bierzemy sobie ręcznik i lądujemy bezpośrednio na plaży. Stoją tu głównie Mercedesy, Range Rovery, ale widać, że jest jeden gość, który nie jeździ takimi rzeczami, brzydzi się chyba tą nowoczesną motoryzacją. Klasyczny tuk-tuk. W mieście możemy znaleźć nawet bankomaty Revoluta, w których wypłacimy sobie kasę bez prowizji, bo tak te wszystkie Euronety biorą tutaj 6 euro prowizji. Jak nie macie jeszcze tego konta, to załóżcie sobie przez link, który znajduje się w opisie filmu. No i to się ogólnie przydaje w podróżach. No i dodatkowo jeszcze ten bankomat ma taką funkcję, że jak zgubicie kartę po pijaku, tak można sobie od razu wziąć tutaj nową. Bez czekania, aż przyjdzie pocztą. W dzień Ibiza wydaje się senną wyspą dla emerytów. Pozornie nic tutaj się zupełnie nie dzieje, ulice są puste, sklepy, knajpy są pozamykane, no i nie widać nawet w zasadzie turystów. Ale niech was nie zwiedzie ten krajobraz, bo kiedy tylko zapada zmrok, krajobraz tej wyspy zmienia się nie do poznania. No ale nawet jak pójdziemy sobie tutaj, widzę, do restauracji, to nie będziemy mogli chyba jeść w spokoju, bo może sobie przyjść na przykład taki inżynier z bransoletkami, koralami. Ibiza to nie tylko szalone imprezy. Zanim w latach 60. XX wieku rozgościli się tutaj hipisi, działo się w tym miejscu naprawdę dużo. Pierwsze ślady osadnictwa datuje się już na 2000 lat przed naszą erą. Przez następne stulecia wyspa często zmieniała właścicieli. Była podbijana przez Fenicjan, Kartagińczyków, Rzymian, Arabów, a Hiszpanie rozgościli się tutaj dopiero w XIII wieku. Dziś najcenniejszym zabytkiem stolicy wyspy jest zamek, który pochodzi z XVI wieku. Jednak postawiono go na murach, które zostały wybudowane jeszcze za Fenicjan i Rzymian. Twierdza ta miała chronić wyspę przed najazdami piratów i Turków. Dziś wpisana jest na listę UNESCO i jest to ponoć najlepiej zachowana forteca z tamtych czasów w całym basenie Morza Śródziemnego. Jej nazwa Dalt Villa oznacza po prostu górne miasto i rozciąga się stąd naprawdę super widok na całą stolicę wyspy, no i przede wszystkim zatokę. No i chyba w szczególności warto przyjść tutaj na wschód bądź zachód, bo wtedy będziemy mieć jeszcze lepsze widoki. Widać, że na wyspie swego czasu było sporo wiatraków do mielenia zboża. Dziś w całości zachowały się tylko nieliczne. Twierdza będzie też super punktem widokowym dla fanów lotnictwa, gdyż dosłownie co kilka minut lądują tutaj kolejne samoloty. Music getting louder as the sun goes down. Unforgettable summer memories. Za dnia uliczki Starego Miasta są puste. Nieliczni turyści, których tutaj spotkamy, są głównie w takim, dość starszym wieku. Widać, że nie imprezowali oni raczej ostatniej nocy. Teraz przechadzają się tylko osoby, które chcą coś tam zobaczyć, zwiedzić, a te wszystkie takie dziunie i gogusie jeszcze sobie smacznie śpią, żeby znów wyszykować się na wieczór. Trzeba przyznać, że w południe jest tutaj piekielnie gorąco. Jeszcze od tego kamienia to chyba jest 10 stopni cieplej niż wskazuje termometr. No ale to właśnie w lecie jest tutaj szczyt sezonu. Wtedy zjeżdżają się najlepsi DJ-e i można trafić na najlepsze imprezy. Ta starówka cały czas jest zamieszkana przez lokalsów. Być może ich rodziny nawet mieszkają tu od setek lat. Ale są tu również guest house'y, jakieś małe hoteliki. Można sobie też wynająć nocleg w takim miejscu. Jest to z pewnością spokojniejsza część miasta. Jeżeli chcemy uciec od tych szumnych imprez, tak będzie to dobra lokalizacja, aczkolwiek jedna z droższych na wyspie.
Stare Miasto oferuje takie typowe klimaty, krajobrazy dla tego regionu świata. Białe budynki, aby odbijały słońce, dzięki czemu w środku jest nieco chłodniej. Także na Ibizie można też coś pozwiedzać, więc nie tylko fani imprezowania znajdą tutaj coś dla siebie. Pulled up with the grin, you know what it is. Bag full of trouble, and a wink in the wrist. You talk big, baby. I like that spark. One little nod, and we tear up the dark. Hold it right there, let it breathe. One step back, then you gotta let it free. Count to three. Feel the flow when I say the word. You ask for more. Drop it, scoop it, drop it, scoop it. Shake that room, make it move. Drop it, scoop it, drop it, scoop it. Hold that groove, then let it loose. Side to side with a quick little bounce. Jedzenie na Ibizie do najtańszych nie należy, musimy się tutaj liczyć ze sporym wydatkiem, no chyba że będziemy sobie coś kupować w Lidlu i żywić się na własną rękę. Taki burger w knajpie kosztuje od 15 euro. To jest akurat burger z homara. Typowym daniem hiszpańskim jest paella, czyli ryż smażony z warzywami oraz mięsem lub owocami morza, czyli wszystko co akurat było pod ręką. Możemy sobie to zamówić praktycznie w każdej restauracji, z tym, że dla jednej osoby takie danie nie zostanie z reguły przyrządzone, stąd trzeba dla co najmniej dwóch, a porcja dla jednej osoby kosztuje 20 euro, od 20 euro. A kieliszek lokalnego wina sangria kosztuje od 6 euro. I co ciekawe, przyniosłem sobie tu ukradkiem na dolewkę, to w Lidlu albo w jakimś innym markecie kosztuje około 1,5 euro, no do maksymalnie 2, bo jest tych gatunków mnóstwo, za 1,5 litrową butelkę. Pije się to schłodzone i podawane z lodem. I szczerze mówiąc, nigdy tego nie piłem. Pierwszy raz będę to zaraz spożywał. No wygląda to tak z wierzchu jak wino dla żuli. W Polsce tylko żule piją wino z plastiku, a tutaj wszyscy się tym zapijają i nie jest to jakoś społecznie, powiedzmy, pogardzane. Bym to sobie pił w Polsce gdzieś w parku, zaraz by powiedzieli, a żul jakiś pije. Tutaj wszyscy to piją, i ci biedniejsi, i ci bogatsi. Jest to narodowy napój Hiszpanów. Jest to po prostu wino owocowe. Widać, że tu może być wszystko. Winogron, pomarańcze, cytrusy, jabłka. No, co tam pewnie mają, co tam się wrzuciło do kadzi, to będzie, więc testujemy, zanim kelner przyjdzie. No tak smakuje lekko owocowo, jak taki kompocik, powiedzmy, gazowany. Ma to tylko 7%. Da się wypić, aczkolwiek chyba bym tego dużo nie wypił, bo jest dla mnie nieco za słodkie. No to zdrowia, za bezpieczny weekend. Na Ibizie są dwa takie główne centra imprezowe, oba zlokalizowane na zachodniej stronie wyspy. Jedno w pobliżu miasta głównego, stołecznego Ibiza, a drugie w San Antonio. Tutaj na deptaku, tak jak się przechadzamy wzdłuż tej zatoki, no oczywiście wszędzie są jakieś imprezownie, restauracje, słychać skoczną muzykę pod nóżkę. No i co jakieś 50-100 metrów stoi sobie czekoladowy inżynier. Na pierwszy rzut oka można myśleć, że to jakaś tutaj ochrona, bo tak stoją sobie w rzędzie wzdłuż tej promenady, ale jak posłuchamy, co mówią do przechodzących tutaj mężczyzn, kobiet, tam im nawet nie przeszkadza, że idzie rodzina z dzieckiem, oni wszyscy proponują sprzedaż substancji, które ułatwią wczucie się w lokalny klimat. Nawet zapytałem tutaj jednego, jakie są ceny. Oczywiście musi być to w miarę ocenzurowane, bo znowu by mi usunęli ten film. W żadnym wypadku nie promuję tego typu substancji, ale chcę wam tylko pokazać, to jest tutaj dostępne na każdym kroku. No w końcu historia tego miejsca zobowiązuje.
Co robi z tym lokalna milicja? Nic. Pomimo, że jest tutaj milicja i ta żandarmeria wojskowa, Guarda Civil, wszyscy przymykają na to oko. Wieczorem tłum gęstnieje, no i w sumie nawet nie wiem, skąd biorą się tutaj ci ludzie, bo dzień ulice są totalnie puste, nikogo nie widać, wszyscy gdzieś śpią, a nie widać tutaj też jakichś olbrzymich hoteli, apartamentowców, wieżowców, no ale gdzieś wszyscy muszą zalegać. Cold drinks, hot nights, palm trees underneath the lights. Every beat is pulling me, lost inside this melody. Your eyes shining in the crowd, turn the music even loud. One more song, one more night, chasing stars until daylight. Oh, let the good times roll. Oh, music takes control. Oh, feel it in your heart tonight. We never have to fall. We're dancing all night under the summer sky. Feel the rhythm, feel alive. We don't wanna say goodbye. We're dancing all night. Po lewej stronie wykonuje się transakcja zakupu towaru nielegalnego. Tutaj wielu inżynierów trzyma takie baloniki, różne, białe, czarne i te baloniki są sprzedawane ludziom. Oczywiście chodzi o powietrze w nich zawarte, które jest potem wdychane. Praktycznie każdy inżynier trzyma taki balonik w ręku. Można go sobie kupić i wchłonąć jego zawartość przez usta lub odbyt, jak kto woli. Ponoć przez odbyt mocniej trzepie. Zastanawiałem się, gdzie są ludzie. Widocznie są tutaj. Jak widzicie, Sodomia, Gomoria. A co ciekawe, wiele miejscowości na tej wyspie ma takie bardzo święte nazwy. Na przykład Jezus, Święta Maria, Święty Józef, Święty Jan. Ja nie wiem, co tu poszło nie tak, że z takiej świętej wyspy zrobiła się europejska, może nawet światowa stolica rozpusty. Kiedyś to zapewne wyglądało inaczej i z tego, co mówią najstarsi mieszkańcy, było jeszcze bardziej grubo, no bo przede wszystkim nie było telefonów. Sex, drugs and rock and roll do czegoś zobowiązuje. No a odkąd weszły telefony, media społecznościowe, lans internetowy i tak dalej, tak się pogorszyło. No ale widzę, że nie dla wszystkich, bo nawet przyjeżdżają tutaj w szatach jacyś muzułmanie z różnych zakątków Afryki czy Bliskiego Wschodu i jakoś też się tutaj bawią. No nocą Allah nie widzi, więc czemu by nie? Kolejny inżynier, sprzedawca i tak co kilkanaście, kilkadziesiąt metrów. Jest kolorowo, jest luz. Na pewno nie ma drugiego takiego miejsca w Europie obecnie. W Polsce, gdyby coś takiego próbowano zrobić, to skończyłoby się to wszelkimi możliwymi kontrolami, mandatami, karami, sprawami sądowymi. Chodzą sobie tutaj laski, rozdają darmowe wejściówki na imprezy, więc nawet nie musimy płacić, żeby gdzieś tam wchodzić, bo do wyboru, do koloru jest tego mnóstwo i spokojnie znajdziemy coś za darmo, no ale oczywiście pewnie wiele osób przyjeżdżających tutaj zechce odwiedzić te najsłynniejsze kluby, takie jak Pacha, Amnezja czy Universe, czyli obecnie największy klub na świecie. Ale na razie rozejrzymy się po tym, co jest dostępne w bardzo uczciwej cenie, czyli za darmo. Dzisiaj nawet odbywa się tutaj jakiś festiwal na plaży. Dla niego wstęp jest zupełnie darmowy. No może nie grają tutaj światowi DJ-e z top 10 aktualnego, ale i tak muza będzie dokładnie ta sama. Można sobie tutaj nawet na ulicy bezpośrednio zrobić tatuaż. Widać, że kolejka jest bardzo długa, chętnych jest mnóstwo. Zobaczcie, laski leżą z gołą dupą i przez okno można patrzeć, jak im ktoś na dupie robi tatuaż. No Sodomia i Gomoria. W tej miejscowości San Antonio ponoć głównie przybywają żądne wrażeń, angielki, które przylatują tutaj tłumnie na wieczory panieńskie albo ogólnie na taką rozrywkę. Zataczają się tutaj tu i ów, gdzie na każdym kroku parzą się z lokalnymi inżynierami. Jest godzina 11:30. Ulice są puste i na pierwszy rzut oka może się wydawać, że totalnie tutaj nic się nie dzieje. Nie ma nikogo, no wymarło, jakby we wrześniu gdzieś na Hello. Nie wiem, o co tu chodzi, ale dokładnie w tym miejscu impreza zaczyna się dopiero o 3:00. Czyli gdzie są teraz ludzie? To miejsce mogę polecić wszelkiego rodzaju erosomanom,
oraz osobom, które lubią sobie poimprezować. Aczkolwiek muzyka jest tutaj nieco inna niż w Polsce, bo dominuje głównie house, techno, ewentualnie są jakieś bary flamenco. No a wiem, że wiele osób w Polsce lubi disco polo, ale pomimo nawet z tego co wiedziałem, tutaj i zasłyszałem, to osoby, które się lubują w disco polo też tu latają, ale nie dla muzyki, tylko dlatego, że chcą się polansować. No chcą sobie zrobić zdjęcie, no bo w dzisiejszych czasach modnie jest być na Ibizie. W dzisiejszych czasach wrzucić sobie fotkę na Instagram czy Facebook z Ibizy, no to jest mega szpan. Jak rozmawiałem z wieloma moimi kolegami, którzy grali na tutejszych dyskotekach jeszcze w latach 2000, kiedy w zasadzie można powiedzieć był szczyt tego clubbingu, tak wtedy wyglądało to zupełnie inaczej. Tutaj bawili się wszyscy razem, zarówno bogaci, biedni, nie było podziału na VIP-ów, na biedaków, takich jak ja w tej chwili. Tylko była równa integracja. No i przede wszystkim nie było smartfonów z kamerami, które mogły coś nagrywać, więc ludzie mogli sobie pozwolić na dużo więcej niż obecnie. Dziś najważniejsze, i tu mówią wszyscy, którzy pamiętają dawną Ibizę, obecnie liczy się tutaj głównie to, aby się pokazać, jakim autem podjedziesz pod lokal, jakie marki masz na sobie, jaki masz zegarek, no i ile masz w portfelu bądź na koncie, no, w zależności czy ktoś używa gotówki. I to jest dzisiaj miara, jak możesz się tutaj zabawić. Te 20 lat temu nikt nawet tutaj nie słyszał o czymś takim jak bilet VIP do klubu. Był jeden bilet, wszyscy go skrupulatnie płacili i tyle, a dziś możesz sobie wejść do klubu za 50-80 euro, ale możesz też sobie kupić bilet za 500 euro i wtedy co dostaniesz więcej? Będziesz mógł spożywać alkohol w opór i spotkać się powiedzmy z artystami, którzy danej nocy puszczają muzykę na tej imprezie. No cóż, czy to jest tego warte? Bo normalnie w Polsce za 500 zł taki bilet z nielimitowanym alkoholem to by się chyba w miarę opłacał, jeżeli chodzi o cenę alkoholu obecnie w klubach. No ale tutaj za 500 euro no coś tam można sobie co nieco wypić. Inżynier podrywa Angielkę. No, oprócz tradycyjnych dyskotek możemy udać się również do takich barów nadmorskich. A polecam głównie kultowe Café Del Mar lub Café Mambo. Tutaj z widokiem na morze, kończąc piwo po 10 euro za 0,33 litra, możemy rozkoszować się najlepszymi dźwiękami muzycznymi, których próżno szukać w Polsce. Ta miejscówka to taki typowy beach bar, w zasadzie prekursor wszystkich tego typu miejscówek na świecie. Café Del Mar działa od 1980 roku. Zaczęło się to jeszcze za czasów hipisowskich, kiedy o DJ-ach nikt nie słyszał. Gościła tu wtedy inna muzyka, no ale przez kolejne koleje losu zmieniał się klimat i dziś to miejsce jest bardziej taką lansiarnią. Turyści narzekają tutaj na wysokie ceny, małe porcje. Tutaj też za malutkie piwko 0,3 musimy zapłacić 10 euro. Ale widać, że klientela jest tutaj starsza. Przychodzi tutaj z nostalgii. Te hiszpańskie piwa, szczerze, są gorsze od polskiej Tatry i Harnasia. Stąd jeżeli mam płacić 43 zł za małego browara, tak wolę się chyba napić słonej wody z morza. Ale dzięki temu, że nie kupuję piwa w takich miejscach, nie przepłacam, stać mnie na pobyt chociażby na Ibizie. Miejscu, które jest jednym na pewno z droższych w całej Europie. Można to zrobić bardzo tanio, tylko trzeba podejść do tego z głową. Mam kolegę, który przepuścił tutaj w tydzień swoje 2-miesięczne pensje w zeszłym roku. Ja wolę sobie podróżować za takie pieniądze kilka miesięcy, bo piwo w tym miejscu smakuje dokładnie tak samo jak piwo 2 metry dalej ze sklepiku za 1 euro wypite na murku albo na ławce, bo jest tutaj dużo miejsc, w których można je sobie wypić. Tą wyspę głównie opanowały żonne przygód Angielki. No i wiele z nich chodzi tutaj z inżynierami. No i taki inżynier tutaj przypłynie na łodzi, pozna taką Angielkę, nieważne jak ona będzie tam wyglądać, ile będzie miała pieniędzy, ważne, żeby zabrała ze sobą do Anglii. Tutaj jak rozmawiałem z miejscowymi Hiszpanami, no oni codziennie tu przypływają na łodziach z Algierii, z Libii, z Maroka. Co robi z tym rząd? Nic.
Nie robi z tym nic, jest tutaj gdzieś jakiś ukryty obóz nawet dla nich, ale większość w ogóle nie jest nawet wyłapana w momencie, kiedy przybija do brzegu i rozpieszcha się gdzieś tutaj po wyspie. Dostają pracę u miejscowych dealerów, potworzyli już tutaj swoje mafie, sprzedają substancje zakazane, no i jakoś tam to się kręci. Oprócz tego sprzedają wszelkie badziewie chińskie. Stąd nie myślę, że tutaj poleżycie sobie dłużej niż 2 minuty w spokoju, bo ciągle będzie ktoś przychodził i coś wam sprzedawał, oferował. Legalne bądź nielegalne rzeczy. Ponad 85% widzów tego kanału to faceci. No muszę wam powiedzieć, jak wygląda tutaj sprawa z kobietami. Z takiego dziennikarskiego obowiązku. Jeżeli chcecie coś tutaj poderwać, a nie macie śniadej bądź czekoladowej karnacji, tak bez grubego portfela zapomnijcie. Konkurencja jest tutaj bardzo ostra. Takie mamy czasy, równouprawnienie, o to kobiety walczyły, ale swoją drogą chyba nigdzie w Europie nie widziałem tylu roznegliżowanych kobiet na 1 kilometrze kwadratowym. Tutaj faktycznie widać, że są potężne łowy na facetów. To jest raj dla wszelkiego rodzaju erosomanów, koniobijców i stulejarzy. A wiem, że jest wielu fanów tego typu treści internetowych. Po co płacić jakimś tam laskom na niebieskiej platformie? Przyjedźcie sobie tutaj, poglądajcie na żywo. Moim skromnym zdaniem, a w swoim życiu już wypiłem sporo na świecie, alkohol jest tutaj bardzo podły. No hiszpański alkohol, jeżeli chodzi o piwo, to wino, moim zdaniem jest gorszy niż najgorsze bełty w Polsce, ale posmakowała mi taka lokalna nalewka Yerbas. Smakuje to nieco jak Jägermeister, ma około 30% i naprawdę dobrze wchodzi zarówno na zimno, jak i na ciepło. I to jak na razie jedyny alkohol, który mogę polecić w tym kraju z ręką na sercu. Normalnie nie wierzę, no niestety nie mam cały czas włączonej kamery, ale przed chwilą jeden z dealerów po polsku proponował mi substancje niedozwolone. No, usłyszał, że coś tam wcześniej nagrywałem i podszedł i zaproponował po polsku, czyli no musi być tu dużo Polaków. Nie chciał się wypowiedzieć do kamery, no zapytałem skąd zna polski, mówił, że miał dziewczynę Polkę tutaj na Ibizie poznał i troszkę się nauczył polskiego. Znalazłem taką butlę, właśnie to sprzedają inżynierzy tutaj. W środku jest gaz, pompują tym balona i później wdychamy sobie powietrze z tego balona i ponoć jest minuta haju. Coś takiego kosztuje 10 euro za jednego sztacha. Odkładam, zanim przyjdzie inżynier i rzuci się na mnie z nożem. What is this? Bluso, gasa. What's gas? Marihuana? Marijuana? No, quer This is marijuana? não, isso é por happy, se mete coisa, What is inside? não fumo. No. Isso é por energy. Energy. Vai. 1 minute, 1 hour? 2 minutes, 1 minute. 1 minute 2 only. minutes, 1 minute, vai. No longer. 2 minutes, 1 minute. Inżynierzy są tutaj bardzo mili, no, robią tam swoją nielegalną robotę, wiadomo, z czegoś muszą żyć, skoro już tutaj przypłynęli. Przynajmniej starają się jakoś tam pracować, może nie uczciwie, ale pracują. Przynajmniej nie chodzą i nie patrzą, co by tu podpierdzielić. Tak, tutaj starają się wykonywać no, pożyteczną dla lokalnej społeczności robotę, no bo jednak większość turystów, którzy odwiedzają tą wyspę, chce skorzystać z ich usług. Jest godzina 1, dzieci jeszcze bawią się na placu zabaw, na jakieś resztki, ale się bawią. Rodzice pewnie sobie gdzieś piją teraz alkohol do zabaw w dyskotece. Tutaj naprawdę to nikomu nie przeszkadza. W Polsce już ktoś by zgłosił do opieki społecznej na milicję, a tutaj proszę, pełna rozpusta. Mimo wszystko, że te czasy się zmieniły, no wszystko to poszło w złym kierunku, tak widać, że jednak i tak chyba jest to obecnie jedno z najbardziej wyluzowanych miejsc w Europie, aczkolwiek bardzo mocno komercyjne. Jeżeli ktoś lubi clubbing, chce się pokazać, większość z tych budynków powstała gdzieś w latach 70., 80., 90. i one są nadal w pierwotnej formie. No, utrzymane są oczywiście w dobrym stanie, ale nikt tutaj ich nie przebudowuje z zewnątrz, nie zmienia. To wszystko wygląda tak jak kiedyś. Nie ma tutaj wszechobecnego kiczu, nowoczesnych LEDów. Można naprawdę znaleźć miejsca, w których poczujemy taką nostalgię starej Ibizy. Moda panuje tutaj nieco inna niż w Polsce. No, można powiedzieć, że bardziej luźna. Dziewczyny są bardziej roznegliżowane.
tu i ów, gdzie można zobaczyć sceny niecenzuralne. Polki też tu przyjeżdżają, tak, słychać polski język, aczkolwiek nie ma tutaj, powiedzmy, za wielu Polaków. Obstawiałbym, że może 2-3%, ale to chyba tylko ze względu na pieniądze, bo jednak z tego co mi wiadomo, to większość Polaków marzy o tym, żeby tu przyjechać. Wiadomo, wiąże się to z potężnymi kosztami w porównaniu do innych destynacji. No fajnie się tu polansować, ale kosztuje to. Myślę, że Dubaj będzie dużo tańszy, a też i bardziej efektowny. W dzisiejszych czasach ludzie już nie zwracają uwagi na to, kto gra. Po prostu przyjeżdżają dla lansu, dla miejsca, żeby porobić sobie foty i tak dalej. Kiedyś ludzie przyjeżdżali na konkretnych DJ-ów, na konkretnych artystów. No ale zobaczcie, jaka jest kolejka do tego klubu. I to nie jest tak, że oni tutaj sobie kupili bilety i tam stoją, bo chcą tam wejść. Nie, te bilety były rozdane za darmo, a kolejka jest tworzona sztucznie, żeby to pięknie potem wyglądało w mediach społecznościowych. No ludzie to widzą i jeszcze bardziej chcą tam wejść. Kokain, MDMA, pills. Dealerów jest więcej niż przechodniów tutaj w pewnych miejscach. Wszędzie unosi się zapach zielonych ziół. Tutaj można wszystko, no w końcu ta wyspa nazywa się Wyspą Wolności. I taki Jurek Owsiak ze swoim Woodstockiem to się może schować i tym swoim hasłem rób ta co chce ta. Tutaj jest prawdziwa rób ta co chce ta. Można przekraczać różne granice. Pewnie jesteście ciekawi, jakie są ceny alkoholu tutaj w klubach. No i niestety muszę was zmartwić, tanio nie jest. Szklanka wody 7 euro, więc bardziej opłaca się wypić piwo, bo małe piwo kosztuje tylko 10 euro. Kieliszek wódki 15 euro, a najtańsza połówka wódki marki No Name 170 euro. Do rana daleko, a to nie jest film lifestyle'owy ani daily vlog, więc nie będę wam pokazywał, co ja tu będę dziś robił. Jednak Ibiza to nie tylko wielka imprezownia. Tak naprawdę są dwa takie główne punkty imprezowe, a pozostała część wyspy to spokojne miasteczka, wioski, plaże i zatoki. Jeżeli nie lubicie szumu, zgiełku, gwaru, tak warto zamelinować się gdzieś po wschodniej stronie wyspy, na przykład w St. Vincent. Tutaj jest dużo spokojniej, nie ma hucznych dyskotek i można tutaj oddać się takiemu spokojnemu śródziemnomorskiemu wypoczynkowi. Leżaki na plażach są płatne. Za wynajem leżaka na cały dzień trzeba zapłacić 7 euro. No i drugie tyle za parasol. Ewentualnie można sobie kupić w Lidlu. Także wyjdzie taniej, jeżeli zamierzamy zostać tu kilka dni.
Imprezowe serce Ibizy znajduje się przy plaży Playa del Bossa. Tutaj zlokalizowane są jedne z najpopularniejszych klubów na wyspie oraz najpopularniejsze beach bary. Wiele osób zaczyna dzień smażąc się tutaj na piasku i lecząc trudy poprzedniej nocy, po czym spożywa sobie coś w barach przy plaży, a następnie udaje się na imprezy do klubów rozrzuconych w okolicy. Mamy teraz godzinę 19, plaża jest w miarę pusta, dlatego że już plażowicze szykują się do nocnego szaleństwa, stąd o tej porze mamy tutaj względny spokój. Oczywiście to miejsce jest też jedno z najdroższych na całej wyspie. Stąd do lotniska jest raptem chyba 2 km, stąd tutaj nad plażą co chwilę możemy podziwiać lądujące samoloty. Akurat z tej strony jest ścieżka podejścia do lotniska, więc będzie nam co chwilę tutaj przelatywał jakiś samolot nad głową. Jednak nie myślcie sobie, że będziecie tutaj spokojnie plażować, bo co róż będzie podchodził jakiś inżynier i proponował różne koce, bransoletki, muszelki, ale w drugiej kieszeni ma zawsze coś jeszcze na wieczorne szaleństwa. Ile kosztują bilety wstępów do poszczególnych dyskotek? A no tanio nie jest. Tutaj akurat zaczynają się od 30 euro, a najdroższy bilet jest dziś do Ushuai za 125 euro. No, taką cenę często płacimy za wejściówkę na kilkudniowy festiwal. Mamy tutaj też na tablicach od razu wypisane, kto gra w danym dniu. Jeśli chodzi o gadżety, tak nie są drogie w porównaniu do cen innych rzeczy. No, dominują tutaj głównie takie motywy związane z tym miejscem. Nie będę się wypowiadał głośno, bo zaraz zablokowany zostanie film. Tak jak i niektóre rolki, gdzie zbyt dosłownie nazywałem pewne rzeczy. Ogólnie nie musicie zabierać tutaj niczego z Polski, bo wszelkie jakieś ciuchy czy akcesoria plażowe kupicie sobie na miejscu. I nawet nie są one drogie w porównaniu z cenami noclegów, jedzenia czy alkoholu. W takich strojach laski tutaj idą na imprezy. Jak widzicie, nieco inaczej niż w Polsce. W kompleksie klubu Ushuaia mamy też imprezowy hotel. Do tego hotelu nie są wpuszczane dzieci, żadne rodziny z dziećmi. Tutaj można dowoli imprezować, nie ma ciszy nocnej. Z dachu hotelu faktycznie mamy przepiękny widok na całą okolicę, no i na okoliczne imprezownie. Ceny pokoi w tym hotelu zaczynają się od 2500 zł za jedną noc. Czy to dużo? Ocencie sami. Ale w cenie mamy od razu wejście do klubu Ushuaia, gdzie dzisiaj bilet kosztuje 125 euro, więc jak odejmiemy tą sumę, tak za sam nocleg kwota nie wydaje się już tak mocno wysoka, bo w okolicy summa summarum i tak nie znajdziemy nic tańszego. Shoes all white, flow check, match the light. You move like a lotus spark, cutting through the dark. Hair pin turn, hold that grin. Clock out, let the night begin. Your name hits like a drum, and I'm already numb. Wait, don't let it fade. One more glance pulls me in this way. Wait, keep that pace. Everybody knows we don't leave this place. Wszędzie są podziały na plebs i VIP-ów. VIP-y mają nawet specjalne parkingi, no ale oczywiście muszą za to słono zapłacić, bo bilety VIP-owskie zaczynają się tutaj od 500 euro w górę. Obok Ushuaia mamy kompleks luksusowych sklepów. No coś tylko kupujących tutaj brak. Najpierw musi taka laska znaleźć sponsora, przyprowadzić go tutaj następnego dnia i naciągnąć na te sukienki, torebki. Przypływie euforii po całonocnym szaleństwie. Oprócz koszulki można sobie kupić nawet sportowe Ferrari. I myślę, że jest to całkiem możliwe, no skoro tutaj przypływają ludzie jachtami za miliony euro, czemu nie mieliby sobie kupić Ferrari, żeby pojeździć parę dni po wyspie? Tutaj mamy teraz bardzo rzadkie zjawisko, publiczne zanieczyszczanie trawnika moczem. Nie zdążyłem włączyć kamery, ale jedna z Angielek normalnie biegnąc już ściągała majty w dół i teraz robi co trzeba, no kurde.
A mówią, że to inżynierzy nie mają zahamowań. No widzicie, że to nie kolor skóry świadczy o zachowaniu człowieka, bo są różne nacje z Europy, które wcale nie zachowują się lepiej. Tego typu miejsca zawsze przyciągają szemrane towarzystwo, więc pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda sprawa z bezpieczeństwem na wyspie. O to zapytamy Karolinę, która myślę, że będzie miała dużo więcej aktualnych informacji niż ja, z tego co mogłem zauważyć tutaj przez kilka dni pobytu. No, uważam, że Ibiza jest stosunkowo bezpieczna. Jak się ma głowę na karku, nie spożywa się za dużo alkoholu, to wydaje mi się, że nic się nikomu nie stanie. Jedyna rzecz, jaka mi się trafiła, to rowerem jeździłam do pracy, więc rower zostawiałam zawsze przypięty przy ulicy. No i któregoś razu, jak rano chciałam iść do pracy, poszłam po rower, to okazało się, że nie ma koła, bo mi ukradli. Ale z opowieści znajomych wiem, że różne sytuacje się zdarzają. Jedną osobę okradli, komuś ukradli torebkę, komuś portfel, więc naprawdę trzeba pilnować rzeczy. Osobom, którym przytrafiły się takie rzeczy jak kradzież, no to były osoby, które przyjechały tu poimprezować, więc były pod wpływem różnych substancji albo pod wpływem alkoholu. A powiedz nam jeszcze, jak wygląda sprawa z nielegalnymi substancjami? No, nawet niewprawne oko zauważy, że są tutaj sprzedawane na każdym kroku, no a jednak w Hiszpanii, tak jak i w całej Europie, tego typu towary są całkowicie nielegalne. Jak więc jest to możliwe, że wszędzie spotkamy ludzi powykręcanych różnymi substancjami oraz osoby, które je sprzedają? I pomimo, że przechadza się tutaj policja pomiędzy tym, czy Guardia Civil, nic z tym nie robi. Jest to nielegalne na Ibizie, ale jednak mimo wszystko nie ma tutaj takich kar jak w Polsce, bo z tego co wiem, to jak znajdą kogoś z nielegalnymi substancjami, zazwyczaj kończy się to mandatem albo zabraniem tych substancji. Na Ibizie posiadanie trawki jest legalne na własny użytek, więc tutaj na przykład często można czuć, jak palą zioło. Czy na wyspie można spotkać jeszcze prawdziwych hipisów? No dziś klimat już jest zupełnie inny, klubowy. Ale można spotkać tu osoby, które mieszkają na wyspie od kilkudziesięciu lat i pamiętają jeszcze tamte stare, dobre czasy. W kilku miejscach na wyspie w różne dni tygodnia organizowane są tak zwane hippie markety, na których zakupimy rękodzieło lokalnych artystów. Hipisi, jak wiadomo, na pracy się z reguły nie palą, ale za coś muszą żyć, więc wytwarzają różnego rodzaju torebki, paski, bransoletki i można wspomóc takiego wolnego ptaka, kupując coś od niego. Jak popatrzymy na architekturę, infrastrukturę, tak widać, że nie ma tutaj nowoczesnych, luksusowych hoteli. Poza kilkoma takimi sklepami dla bogaczy, tak w zasadzie czas jakby zatrzymał się gdzieś tutaj w latach 80. Czyli wtedy, kiedy kurort ten przeżywał swój pierwszy wielki rozkwit. Czyli to jednak ludzie sami zwieźli tutaj lansując się jakimiś drogimi furami, zegarkami, markowymi ciuchami i tak dalej. Bo jednak to miejsce widać, że nie poszło tym tropem. No ale kto wie, co będzie dalej, bo wiele osób, jak już gdzieś jedzie, tak musi się pokazać przed sąsiadami, znajomymi, że pędzili wspaniale czas na bogato, w luksusowych warunkach, a tutaj jednak wiele miejsc nie wygląda jakoś oszałamiająco. No bo jednak zawsze w tym miejscu i ważniejsze od luksusowych zegarków były tutaj piękne wspomnienia, no, aczkolwiek ten świat zmierza właśnie w złym Leave this kierunku. place, spin me around, mirror ball static. You and me, pure automatic. Move that way, make it magic. Mirror ball static. Spin me around, mirror ball static. Heart goes wild, so electric. Move that way, make it magic. Mirror ball static. Chrome kiss on a soda cup, baseline kicks, it lifts me up. Your laugh cuts through the smoke like a match when it finally walks. Sidestep, then you lean. Best thing I've ever seen. One touch, whole room glows, then the whole night slow. Wait, don't let it fade. One more glance pulls me this way. Wait, keep that pace. Everybody knows we don't leave this place. Zauważyłem teraz w ciemności pod publiczną toaletą ciekawą sytuację. Ewidentnie dwie dziewczyny w takim mocno imprezowym stylu nie mają gdzie spać, bo cały swój dobytek miały w torebkach, suchy szampon, poprawiały sobie włosy, robiły makijaż i pewnie idą gdzieś na imprezę z nadzieją, że ktoś je na noc przygarnie. A jeżeli nie przygarnie,
tak będą musiały spać na plaży. Ale jak znam życie, to zawsze ktoś przygarnie. A kobiety teraz tyle krzyczą o tym równouprawnieniu, ale niech sobie może podliczą, ile w całym życiu wypiły darmowych drinków, na ile dyskotek weszły zupełnie za darmo i ile razy ktoś je zaprosił za darmo do kina lub na kolację. I tutaj wtedy, jeżeli zrobimy sobie taki rachunek, tak okazuje się, że jednak summa summarum to chyba kobietom lepiej się żyje na tym świecie. Nawet tutaj do wielu klubów mogą one sobie wejść zupełnie za darmo, kiedy to facet w tym czasie musi zapłacić 80 eurasów za bilet. Tutaj chyba jest jakaś grubsza sprawa. 2 karetki już zajechały. No, może ktoś za nie mógł, albo padł z gorąca, no bo jednak zaduch jest niemiłosierny w tych lokalach, a klima chodzi słabo. I ogólnie tak sobie pomyślałem, że gdyby tutaj gdzieś człowiek tak sobie po prostu zalęgł w rowie, jak to się mówi przysłowiowo, żeby odpocząć chwilę po ciężkim dniu czy nocy, tak myślę, że obudziłby się z niczym. No jednak na każdym rogu stoi jakiś inżynier i pewnie by opróżniono te kieszenie do cna. Why are you still here? No you fuck off! Podsumowując, czy w dzisiejszych czasach warto nadal polecieć na Ibizę? I tutaj uczucia mam bardzo mieszane. Jako były DJ, pasjonat muzyki klubowej, no z jednej strony stwierdzam, że jest to chyba ostatnie tego typu miejsce w Europie, gdzie jest tak duże nagromadzenie dyskotek, klubów, no i miejsce, w którym możemy posłuchać tak dobrej muzyki. No i oprócz tego spotkamy tutaj przez cały sezon najpopularniejszych światowych DJ-ów. No ale niestety plusy chyba na tym już się kończą. Ibiza obecnie pada ofiarą swego mitu. Jak 20-30 lat temu faktycznie można było powiedzieć, że była to taka wyspa wolności, nieskrępowanych imprez, tak niestety tym miejscem, tak jak i w zasadzie większością innych tego typu, zawładnęła już komercja. I dziś te nieskrępowane imprezy zeszły nieco na dalszy plan. Dziś na wyspie widać coraz więcej rodzin z dziećmi, osób starszych, którzy przyjeżdżają tutaj na typowy wypoczynek typu all inclusive. Stąd jeżeli ktoś chce poczuć jeszcze ten imprezowy klimat wyspy, tak chyba musi się pośpieszyć, bo obstawiam, że za kilka lat cała ta dawna sława może bezpowrotnie zniknąć. Komu zatem mogę polecić wypad na Ibizę? Osobom, które mają duży zapas wolnej gotówki, chcą poimprezować przy dobrej muzyce, a przy okazji polansować się w modnym miejscu. Pozostałym, którzy szukają typowego wypoczynku, a przy okazji wypadu na dyskotekę, raczej odradzałbym to miejsce, bo podobnych w basenie Morza Śródziemnego znajdziemy co najmniej kilkadziesiąt, z tym, że w nich zapłacimy co najmniej o połowę mniej za dokładnie to samo. Moim zdaniem ceny na Ibizie są mocno przesadzone, bo za dużo lepszy standard w Azji zapłacimy nawet 3 czy 4-krotnie mniej. Miejsce to będzie też zapewne idealne dla wszelkiej maści erosomanów i podrywaczy, gdyż na wszystkich plażach spotkamy tutaj kobiety topless, można się napatrzeć do woli i tak zauważyłem, że po ulicach chodzi chyba więcej kobiet niż facetów, a to naprawdę rzadko się zdarza. No może na Ukrainie w obecnych czasach, ale tam przyczyna jest zupełnie inna. Tak tutaj też w odróżnieniu od polskich kurortów wypoczynkowych chyba 80, jak nie 90% tych kobiet jest bez partnerów. Są one same bądź z koleżankami, ewidentnie widać, że przyjechały tutaj szukać wrażeń. Kiedy w polskich kurortach plażowych obecnie wypoczywają głównie pary i rodziny, tak tutaj przyjeżdżają single. Szukać nieskrępowanej rozrywki.
Oczywiście przodują w tym Anglicy i Angielki. Oni tutaj stanowią największy procent turystów. Polaka też usłyszymy co jakiś czas, aczkolwiek Polaków nie jest tutaj tak dużo, jakby chociaż w Turcji czy we Włoszech, z uwagi na cenę. Czy można zrobić Ibizę tanio? Tak. Pomimo tego, że uważam, iż jest to miejsce, gdzie przypłacamy za wszystko i to dość mocno przepłacamy, bo padło ono ofiarą swojej popularności i swojego mitu. Obecnie nie ma lotów bezpośrednich, ale nawet z przesiadką można tutaj dolecieć za śmieszne pieniądze. Taniej w dwie strony dolecimy na Ibizę, niż tu wynajmiemy jakikolwiek podły nocleg. I koszt noclegu to jest niestety największy minus tego miejsca, ale można to zrobić bardzo tanio. Wiele osób przylatuje tutaj tylko na jedną noc, w ogóle nie idzie spać, goni prosto na imprezę, a rano wsiada w samolot powrotny. Ewentualnie można przespać się na plaży albo gdzieś w jakimś opuszczonym pustostanie razem z inżynierami, którzy przypłynęli tutaj na łodziach z Afryki. Także dla chcącego nic trudnego. Jeżeli nie oczekujemy wielkich luksusów, możemy odwiedzić Ibizę dość tanio. Alkohole w sklepach są tutaj też w miarę tanie. Jeżeli nie będziemy wydawać majątku na picie w dyskotekach, tak naprawdę Ibizę można zaliczyć w dość tani sposób, porobić sobie tutaj fotki i tak dalej. Ale czy o to w życiu chodzi? Ja szczerze mówiąc wolę sobie poimprezować gdzieś w azjatyckich kurortach, gdzie stać mnie na wszystko. Ja jednak nie lubię tego typu lansiarskich klimatów i chyba zachodniej Europy wystarczy mi na długo, więc prędko nie zobaczycie filmów z tych rejonów świata. Dziękuję za obejrzenie tego materiału do końca. Możecie teraz podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę dla zasięgu. No a my widzimy się w kolejnych produkcjach. Cześć! Być może niektórzy z Was liczyli na to, że w tym filmie pokażę nieco więcej imprezowego życia Ibizy. Ale ponieważ większość widzów tego kanału jest już w nieco bardziej dojrzałym wieku, postanowiłem przygotować wersję, powiedzmy, bardziej grzeczną. Zresztą YouTube w dzisiejszych czasach raczej nie przetrawiłby materiałów w stylu tych, które robiłem wiele lat temu, zanim jeszcze powstał ten kanał. Ale to jeszcze nie koniec naszej przygody z Ibizą. Na tym kanale znajdziecie jeszcze 2 filmy z tej niezwykłej wyspy. W jednym z nich zaglądamy do lokalnego Lidla i sprawdzamy jego asortyment oraz ceny, a te potrafią naprawdę miło zaskoczyć nawet Polaka. W kolejnym materiale wchodzimy na pokład luksusowego jachtu wartego miliony euro. Karolina opowie nam, jak wygląda praca przy obsłudze milionerów, ile można na niej zarobić i jak właściwie wygląda życie na Ibizie od strony jej mieszkańca. Jeśli więc jesteście ciekawi, jak można ułożyć sobie życie na tej wyspie, znaleźć pracę i funkcjonować tu na co dzień, koniecznie zobaczcie kolejny odcinek z Ibizy.